Dzień dobry, witam Was na kanale Patty Lifestyle. Dzisiejszy odcinek będzie o okryciach wierzchni. Zobaczymy, co sklepy ciekawego przygotowały na ten przejściowy okres. Mamy dość już kurtek, płaszczy, wszelkich grubych rzeczy. Postaram się poszukać czegoś fajnego, co będziemy mogły nosić i do spodni, i do sukienek. Tutaj już trzymam ciekawy wzór katany jeansowej. Będę oczywiście wszystko mierzyć, także zapraszam Was na przegląd. Katana jeansowa o takim nietypowym kroju, bo nie musi to być klasyka, taka, którą znamy od lat, a właśnie chodzi o to, żeby było coś innego i ciekawego. Zobaczymy, jak ta leży, jaki ma fason. Mierzę rozmiar M, czyli taki 38, myślę, że nawet 40. Zobaczcie, nietypowy fason na takim delikatnym karczku, leciutko rozszerzana. Wiecie co, ona ma taki fason tych wszystkich kurteczek, kufajeczek, które już kiedyś Wam pokazywałam, tych krótszych, pikowanych. Ja od razu w takich katanach, dosyć gruby jeans jest, odwijam rękawy, bo to dużo zgrabniej wygląda. I spójrzcie, ciekawy fason, który bardzo dobrze odnajdzie się z szerokimi jeansami, czy z szerokimi spodniami. I do takich prostych, i do rurek będzie bardzo fajnie wyglądała ta katanka. Ona występuje w 3 kolorach. Bardzo mi się podoba ten tył z tą zakładeczką. Taka alternatywa do tradycyjnej, prostej katany. Zobaczcie, ona jest jeszcze w takim ciemnym denimie. Też bardzo ciekawie wygląda, mocno granatowy denim i tutaj jest takie przeszycie pomarańczowe, zielona i właśnie ta jasna. Tutaj widzę też jakieś kurteczki, ale to wiecie co, jest z zimy, to pamiętam. Tutaj też w takiej formie krótkich, ala zamszowych wdzianek zmierzę, zobaczymy, chociaż powiem Wam szczerze, że jestem przeciwniczką wszelkich imitacji, i czy to skóry, czy zamszu, ale to jest bardziej jak welur, więc jak najbardziej taka forma tkaniny, spójrzcie, jest ok. Najgorzej, jak coś takiego przypomina zamsz, wygląda to wtedy tandetnie i szkoda na to sobie wydawać pieniędzy. Też dobra długość i ona będzie świetna do szerokich spodni, na sukienkę, do szerokich spódnic. Zobaczcie, do pasa, więc tutaj wszystko możemy mieć szerokie, czy sukienkę, tak jak wspomniałam, czy spódnicę, zapinana na 2 rzędy guziczków. I taką kurteczkę, wdzianko, w zasadzie forma żakietu, możecie nawet założyć do eleganckich spodni, do wysokich butów i na elegancką sukienkę. O, tutaj widzę, że jest wersja też z tej samej tkaniny dłuższa. O, to już taki klasyczny płaszcz. Niestety z tego dłuższego nie ma rozmiaru M, próbuję S-kę, to jest bez podszewki, więc to jest w sumie takie wdzianko, kardigan na nawet letni jakiś chłodniejszy wieczór. Klasyka, bez cięcia, z kieszonkami. Szerokie spodnie tutaj tak, ale wiecie co, nieco dłuższe, bo zaburzają się proporcje, bardzo pocięta jest taka sylwetka, spójrzcie. Albo węższe, albo jeśli szerokie, to dłuższe. Też sukienka czy spódnica raczej taka w kolano, bo średniej długości też będzie źle wyglądać. To jest, powiedziałabym, zdecydowanie do spodni płaszczyk. Dobry kolor piaskowy, bo będzie Wam pasował do wszystkich rzeczy, które macie w szafie, i do jeansów, i do jakichś wzorów, do krat. Także dobra alternatywa, tu chyba i cena jest niezbyt wysoka, 199 zł. Zamiast takiego, wiecie, swetra, kardiganu, takie wdzianko. Jak najbardziej kolorowa apaszka, czy wzorzysta bluzka. Widzę, że to dosyć popularna tkanina w Zarze. Spójrzcie, z tego rodzaju jest też płaszcz. I powiem Wam, że wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Ta tkanina jest taka lekko połyskująca, perłowa, może nie połyskująca, a taka cieniowana. Ja jestem zwolenniczką jednak takich tradycyjnych trenczy, czyli bawełnianych, ale jeżeli ktoś potrzebuje odmiany, nie chce, żeby mu się na przykład miał taki płaszcz, bo te bawełniane się mocno gniotą, to myślę, że to jest świetna alternatywa.
ciekawy fason, ale tutaj też jest długość taka, powiedzmy, do dłuższych spodni, jeśli szersze, i do węższych. Ja osobiście, jeśli tylko pogoda na to pozwala, nie zapinam nigdy płaszcza. Wiążę w ten sposób, tak żeby na przykład było widać jakąś ciekawą bluzkę, czy coś, co mam po prostu w spodzie. Ale jest taki miękki, fajnie się układa. Klasyczny fason. Także nie zawsze musi to być tradycyjny bawełniany prochowiec. Też widziałam w wielu markach właśnie takie kurtki. Wiecie co, no ja mam takie mieszane zdania co do tego fasonu. Kojarzy mi się z taką roboczą męską kurtką z lat 80., ale z ciekawości zmierzę. Widziałam w różu, w jakichś beżach. To już jest taka letnia kurtka, ja bym to bardziej potraktowała jako taką sportową, wakacyjną. Sneakersy w świetnym granatowym kolorze, leciutkie bardzo, to jest tkanina taka z siateczką. Zamiast na przykład tych kowbojek, które mam, zaraz zobaczę się. No, przypomina mi to taką żeglarską kurtkę. Jeśli ktoś lubi taki mocno sportowy styl, na pewno w czymś takim się odnajdzie. Ale szukamy dalej. O, spójrzcie, tu jest coś podobnego, ale już w brązie i z taką kontrafałdą z tyłu. To już jest grubsza kurtka. No, ja akurat jestem na nie, jeśli chodzi o taki styl. Klasyczne tręcze, ale to już mówiłyśmy, że to znamy, szukamy czegoś innego. Dużo tych takich przepasnych kurtek jeansowych. Tutaj coś widzę ciekawego w formie takiej bomberki. Sportowa. Zmierzymy. Ona będzie świetnie wyglądała ze spodniami i z jeansami takimi szerokimi barel i z kulotami. W ogóle z szerokimi spodniami. Kolor taki musztardowo-cynamonowy. Fajna rzecz. Zamiast katany jeansowej, czy za tych właśnie szerokich kurtek, przepasnych, długich. Fajnie tutaj na dole to zmarszczenie. Dobra długość do linii bioder. Myślę, że ciekawa propozycja. Właśnie do takich ciemnych jeansów, ale to z jakimiś beżami też będzie. O, spójrzcie, jeśli dołożyłabym do tego takie spodnie. O, tutaj taki mocno luźny fason. Jeśli nie boimy się szerokości góra-dół, to też dobrze by to wyglądało z takimi spodniami. Nawet są shorty, które by tu pasowały. Ale generalnie ten kolor właśnie bardzo dobrze gra z jeansem. Często jeans jest wyszyty tym odcieniem nitki. Tutaj wtedy inny kolor pod spodem. Na stronie internetowej takie właśnie krótkie wdzianko w formie tręcza. I akurat tutaj patrzę za rozmiarem. Zmierzę L-kę, bo widzę, że nie ma M-ki. No tutaj dół musi być już taki idący po biodrach. Dla odważnych dziewczyn można założyć szeroką spódnicę, ale to już jest taka, powiedzmy, wyższa szkoła modowej jazdy. Ale ten fajny. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself. Tutaj jest coś podobnego jak ta ruda bomberka, ale z kapturem. Kaptur zawsze mocno uspartawia wszelkiego rodzaju kurtki czy płaszcze, więc to jest taka wersja typowo sportowa, do tego jakieś sneakersiki czy buty sportowe. I nawet można taką kurteczkę założyć do dresów. Kurtki, którą ja osobiście uwielbiam, te proste, pikowane, które pasują do każdego rodzaju jeansów, pasują do spódnic, na sukienki, czy wręcz do dresów. Tutaj jest ciekawe połączenie
tkaniny, bo to jest wiskoza z lnem i tutaj tą wyraźnie nitkę lnianą widać, także do wszelkiego rodzaju zamaszystych spodni ciekawe, takie proste pikowanie. Bardzo fajna kurtka. W połączeniu z kolorem naturalnej skóry, z oliwkami, z beżami będzie bardzo dobrze wyglądać. Tradycyjnie mierzę rozmiar M, luźny fason, bez cięcia, dobra długość, do tego nawet jakaś, zobaczcie, apaszka, panterka. Mała torebeczka. I spójrzcie, taka kurtka jest tak uniwersalna i tak przydatna przez cały ten okres wiosenno-letni, że na pewno jeśli czegoś takiego nie macie, to myślę, że powinnyście o to zadbać, żeby w szafie coś takiego znaleźć. Tutaj z takiego miękkiego jeansu w kolorze beżu, zobaczcie, też taką kurtkę znalazłam a la ramoneskę na gumach z boku. Taki troszkę styl lat 70., 80. Było modne coś takiego. Też ciekawy fason. I te wszystkie krótkie kurtki, one świetnie się nadają do, tak jak Wam wspominałam, wszelkiego rodzaju spodni. Jeśli chodzi o szerokość, o długość, bo ta długość kurtki jest po prostu do bioder i wtedy te doły możecie już mieć naprawdę obojętnie, co tam założycie. Z naturalnej tkaniny, o ciekawym fasonie, zobaczcie. Do tego będą świetnie grały sneakersy. Tutaj możemy pod spód założyć bordową bluzkę, dżinsy i zobaczcie, taki dzienny, casualowy look. Idealny. Bardzo komfortowa. Te wszystkie obniżone ramiona, zawsze Wam to powtarzam, są świetne dla dziewczyn, które mają duże biusty, szerokie, rozbudowane ramiona, bo wtedy ręka, tutaj ramiona zmieści Wam się po prostu w tej szerokości rękawa. A zawsze taka troszeczkę krótsza kurtka podkreśli Wam talię. Jest dekolt w szpic, więc tutaj duży biust bez problemu się zmieści. To jest dobry fason właśnie dla dziewczyn takich o figurze jabłko. Tak jak patrzę, to powiem Wam, że większość tych kurtek jest taka mocno usportowiona, czyli nawet tutaj, spójrzcie, kaptur, ta to jest w ogóle taka jakby wodoodporna. Wszystko w takiej krótkiej formie. I jakby odchodzi się od tych takich eleganckich, sztywnych wdzianek, kurteczek. Wszystko jest takie połączenie sportu. O, tutaj jest taka ekstremalnie krótka. Zaraz zerknę na nią. Bardzo oryginalna. Spójrzcie. Ale to już jest taka naprawdę króciutka w formie takiego nawet bolerka. To jest tkanina chyba taka nawet wodoodporna. Takie wdzianko, wezmę Elkę. Do koszuli, czy nawet do zwykłego t-shirtu. To jest taki, żeby okryć ramiona. Na pewno nie zagrzeje, ale doda uroku. Oj, bardzo króciutkie, zobaczcie. Przy tego rodzaju bombce takiej krótkiej, lepiej jak ten dół jest taki bardziej dopasowany, żeby nie było takiego wrażenia, że tutaj jest szeroko i tutaj jest szeroko. Także tu trzeba już pokombinować, jeśli chodzi o spód, który zakładamy. No ale coś ciekawego. Jak widzicie, formy tych wszystkich kurtek są bardzo podobne, różne długości, ale generalnie tendencja jest taka do krótszych okryć wierzchni. W tej chwili jestem w Reserved i zobaczcie, tutaj też jest kurtka i taka z imitacji skóry, też podobne fasony, które były w Zarze, czyli taka krótka w formie bomberki. Ale powiem Wam, że w dotyku i w wyglądzie, tak jak mówiłam, że nie lubię tych imitacji, to powiem Wam, że ta w kremie wygląda nieźle. Tu jest w czekoladowym brązie i tutaj już widać, że jest to sztuczne, chociaż w dotyku one naprawdę łudząco przypominają skórę.
To jest troszeczkę inny fason, ale też taka krótka. No popatrzymy może za czymś innym. Chociaż tutaj jest bardzo ładny taki śmietanowy kolor. Powiem Wam, że nie jest zła ta kurtka. Same elki zostały, ale zmierzę ją. O, widzicie, tutaj jest coś, o czym Wam mówiłam, imitacja zamszu. To jest tak sztywny materiał, że nawet chyba niekomfortowo byłoby w nim chodzić. Także jeżeli już bym miała coś wybrać imitującego, to zdecydowanie takie tworzywo przypominające skórę. Akurat w tym wydaniu jest naprawdę ok. O, tutaj jest lusterko. Zmierzę. O, zobacz, nawet zrobili na moją torebkę ten haczyk. Tu w Reserved też taka była, może uda mi się jeszcze znaleźć, kurtka, która stała się kurteczką wiralową, jeśli chodzi o Instagram. Taka krótka, rozszerzana, może coś takiego poszukam. I zaraz. Czyli dopasowujemy sobie szerokość tej kurtki tutaj na dole. No, powiem Wam, że jak na sieciówkę i na plastik, bo nie oszukujmy się, to nie jest żadna ekoskóra, tylko plastik. W ogóle ta nazwa ekoskóra to jest taka hybryda nieprawdziwa, tworzywo sztuczne, to wygląda to naprawdę dobrze. I nawet ja, która mam do czynienia ze skórami naturalnymi, to bym się zastanawiała, jakbym nie wiedziała metki, że to jest coś z tworzywa sztucznego. Troszkę jest za mocno przyciągnięta. Ona dostanie lepszego kształtu, jak będzie miała troszeczkę więcej luzu. O, zobaczcie. Nie musi być taka mocno ściśnięta. Wtedy nie robi się też taka mocna bombka. Dosyć krótka, także do spodni z wysokim stanem albo do sukienek. Jak najbardziej. Ciekawa propozycja. Tu jeszcze wiecie co? Znalazłam taki żakiet, który może być taką krótkim płaszczykiem. Czy to jest naturalne? Trzeba zerknąć na metkę, ale powiem Wam, że taki w luźnej formie żakiet, lekko zaznaczone ramiona, zobaczcie, prosty, z rozcięciem, też nam załatwi sprawę takiej jakiejś kurtki. Bo nie zawsze ortalionowa kurtka, czy z materiału takiego, powiedzmy, wełnianego, taka sztruksowa. Jeśli nosimy dużo spodni, taki styl mamy troszeczkę bardziej usportowiony, to świetna alternatywa dla wszelkiego rodzaju kurtek, właśnie tych śliskich, ortalionowych, czy nawet jeansowych. Do niej są spodnie do tej marynarki, ale ja już bym, szczerze mówiąc, w taki mundurek się nie ubrała, chociaż nie jest źle, bo są spodnie lekko rozszerzane, także taki styl zupełnie lat 70., ale sam żakiet, powiem Wam, że z jeansami, z jakąś koszulą, spójrzcie, ten kolor się świetnie z bordem komponuje. Tak na luzie jak najbardziej. Ale eleganckie, na przykład czarne spodnie, jakiś troszeczkę wyższy obcas też można potraktować, tak jak Wam mówię, jako taki krótki płaszczyk. Czy to dłuższe, czy krótsze, właśnie a la chanelowskie. W ogóle jest ogólnie od kilku sezonów powrót do żakietów. Czy to samych, czy w formie kostiumu ze spódnicą, raczej częściej ze spodniami, ale tego rodzaju wszystkie żakiety a la chanelowskie świetnie można usportowić jeansami i ja na przykład właśnie preferuję taki styl, że zakładam takie żakiety do jeansów na elegancko, ewentualnie ze spodniami takimi na przykład jasnymi i w ogóle można wykorzystać ten taki żakiet, słuchajcie, nawet na eleganckie wyjście. Potrzebujecie, nie wiem, na komunię, na jakąś uroczystość, coś na wierzch założyć. Nie zawsze jest to płaszcz, czy jakiś prochowiec. To taki żakiet, zobaczcie, jak on świetnie gra z jeansami i nawet z tymi butami, w których w tej chwili jestem. Wtedy koszula w odpowiednim kolorze, czy nawet najzwyklejszy top, czy koszulka z rękawem. I zupełnie już nam zmienia charakter. No zobaczcie, z tymi kolczykami, z tą koszulą to czuje się taka pancia, ale jakbym miała zwykły top i nawet buty w formie jakichś tam sportowych, tu w tej chwili za dużo tego wszystkiego błysku, to też fajnie by to wyglądało.
Bardzo zgrabny ten żakiet, powiem Wam, dosyć ładny, złota nitka, także nawet jak jakaś mamusia komunijna czegoś potrzebuje na wierzch, na jasną sukienkę, to może taki żakiecik jak najbardziej sobie założyć, a potem właśnie nosić, tak jak proponuję, z jeansami. Zobaczcie, tutaj nawet takie jasne spodnie do tego, w takiej śmietance. I już macie strój na jakąś taką okazję bardziej wyjściową, czy nawet satynowa spódnica i już będzie też taki charakter wizytowy. Pokażę Wam różnicę, albo wiecie co, chodźcie do tamtej kurtki, bo to musicie zobaczyć naocznie. Spójrzcie, to była ta kurtka z tego tworzywa, którego mierzyłam, a tutaj znalazłam coś też skóropodobnego. Zobaczcie, już to zmięcie, taki połysk. No, widać sztuczność dla mnie przynajmniej na odległość w porównaniu z tą kurtką wcześniejszą. Także nawet w takich tworzywach może być różnica, zwracajcie na to uwagę. Zobaczcie, ona cała jest taka sztywna, pomięta i już będzie z daleka wyglądała, że sztuczna. A tutaj naprawdę sama bym nosiła taką kurtkę. Także też tworzywo ma znaczenie i tak, słuchajcie, jest w każdej tkaninie. Bardziej szlachetna tkanina, ciuch, ubranie trochę droższe, ono będzie zdecydowanie lepiej wyglądało niż tańsze. No, cena zawsze z czegoś wynika. Na pewno jeśli chodzi o jakość, szycie, podszewka, rodzaj tkaniny, ale też poliestry mogą być różne. Za 50 zł i za 300 zł one będą jednak, mimo to, że sztuczne, różniły się od siebie. Także zwracajcie uwagę też na rodzaj tkaniny i nie zawsze bulwersujcie się wysoką ceną, bo tak jak mówię, ona będzie wynikała i z jakości, i z odszycia, i z użytej tkaniny. Tu ciekawa torba, tak przy okazji. I też powiem Wam, że imitacja, która naprawdę przypomina skórę. Jeszcze jest wytłaczana na taką skórę groszkową i taką, powiedzmy, plastikową torebkę można spokojnie nosić, bo ona naprawdę dobrze wygląda. No tutaj też w Reserve dużo podobnych kurtek, które widziałam w Zarze, mierzyłam nawet, ale powiem Wam, że są bardzo sztywne, nie są już takie mięciutkie jak tamte materiały, czyli coś podobnego, a jednak coś innego. Klasyczne prochowce, ale powiem Wam, że no nie zachęca taki wygląd płaszcza do kupienia. Ja naprawdę się zastanawiam, dlaczego te rzeczy nie są odprasowane na wieszakach. Trzeba niemałej wyobraźni, żeby zobaczyć, że to jest dobre ubranie. I powiem Wam szczerze, że rzeczy na przykład ja, jeżeli coś mi się podoba z sieciowych, to zamawiam przez internet, dlatego że te rzeczy przychodzą w zupełnie innym stanie. Raz, że nie są mierzone, zawsze przychodzą w workach. Oczywiście można je zapakować, ale one są czyste i nie są nigdy tak wymięte jak te, które są dostarczane do sklepu w ogromnych paczkach. Wszystko jest po prostu poskładane i niestety potem tak te rzeczy wyglądają, nawet nie chce się tego mierzyć. Ubolewam nad tym, że tak wyglądają te ubrania, no ale widocznie tak ma być. O, zobaczcie, jaka tu ciekawa kurtka. Taka była skórzana, z imitacji skóry. No żakiecik świetny. Zaraz zobaczymy, czy jest mój rozmiar, bo mam ochotę zmierzyć. Jest MK. Błękitny, najmodniejszy kolor, z jeansami, z jasnymi, szerokimi spodniami, z jakąś satynową spódnicą, ale generalnie takie wdzianko letnie, bardzo modne, też lata 80. Naturalna tkanina, bo to jest takie płócienko bawełniane. Jeśli lubicie oryginalne rzeczy, no to to jest świetne. Właśnie do prostych spodni, do zwężanych, do mocno szerokich spodni, do sukienki też nawet szerokiej spódnicy. Jeśli lubimy takie poszerzenia, bardzo ciekawa rzecz. No i kolor. Wiecie już z poprzednich odcinków, że niebieski staje się moim kolorem w tym roku. Jak można połączyć fajnie z takimi kremowymi, szerokimi jeansami. Jeśli jeansy będą tutaj dopasowane w biodrach, to one, słuchajcie, mogą mieć dół taki szeroki i wtedy nie przeszkadza, że góra również jest szeroka. No ten zestaw podoba mi się bardzo, a ta kurtka, a wiecie co to znaczy, nie?
Taka kurteczka małej dziewczynki, ale jest świetna. Taka torebeczka, jeśli już pozostajemy w błękitach. Akurat ta jest kształtem fajna i kolorem. Jeśli chodzi o wykonanie i tworzywo, niekoniecznie polecam, ale taki powiedzmy cały zestaw. Jestem na tak. Oj, zobaczcie, jaka ciekawa kurtka, kufajeczka, ale jak wykończona. O, bardzo oryginalna. Leciusieńka jak piórko. Spójrzcie, o z tymi jeansami, właśnie zwróciłam wcześniej na nie uwagę. Świetne z kieszeni, podoba mi się bardzo. Tutaj akurat wyszyta jest żółta nitka. I powiem Wam, że ten zestaw sama bym nosiła bez wahania, a spodnie są piękne. Powiem Wam, że chyba się zmówili w Reserved na mnie, że są tylko 38, nie ma 40, bo pewnie nie wejdę w te spodnie, a podobają mi się bardzo. I to jest fason spodni dobry dla dziewczyn, które na przykład chcą sobie dorobić biodra. Czasami mamy taką sylwetkę, że płaskie biodra są wąskie, nawet nie płaskie, a wąskie. Wtedy wszelkiego rodzaju takie kieszenie, przeszycia, wyraźne tutaj elementy zawsze troszeczkę optycznie powiększają nam tą okolicę, ale one będą na tyle dopasowane, że w zasadzie każda sylwetka będzie świetnie wyglądała. To są takie lata 70. Tutaj są akurat z balerinami, ale ja bym połączyła, wiecie co, z takimi drewnianymi jakimiś chodakami, z jakimiś klapkami, z drewniakami. Mówiłam o drewniakach, chodakach, ale przecież do tych spodni świetne będą kowbojki, bo to właśnie jest ten styl. Tylko tutaj trzeba by było sprawdzić długość tych spodni i kowbojek, żeby chowały się pod spodnie, żebyście nie miały tego prześwitu między nogą a spodniami, bo wtedy, tak jak Wam zawsze powtarzam, robi się taka trzecia linia i wtedy jest jeans, czy tam spodnie, kawałek gołej nogi i but. I to nie wygląda korzystnie, także buty muszą wchodzić pod spodnie, jeśli mają być dłuższe, albo normalne, wiadomo, baleriny czy tego typu, no to wtedy kostkę odkrywamy i jest to zamierzony efekt. Ale taki rodzaj butów, czy nawet haftowane, czy jakieś w innym kolorze, też będą świetnie pasowały do tego stylu. I tutaj do tego stylu pasują też wszelkiego rodzaju bluzki, takie wiecie, boho, z haftami, z jakimiś przeszyciami, a połączenie w ogóle tego granatu z tym nowym, żółtym, modnym kolorem świetne. O, i mój ulubiony fason spodni baggy. O, zobaczcie, tutaj jest mój dział. Mierzymy. Też kurtka, dosyć sztywny materiał, ale jest piękny. Też taki żakard bawełniany, z granatem wyszywany. Może by to po praniu zwiękło, zaraz zmierzymy, szukam lustra. Czekajcie. Granatowa podszewka. Trzeba by przeczytać skład, ale powiem Wam, fason jest świetny. No coś innego, co mnie zaskoczyło. Zobaczcie, jak świetnie leży na zawszawki. Jest dosyć sztywna, ale to mówię, to jest gruby, taki żakardowy, jakby obiciowy, o właśnie, obiciowy materiał. Ale fason kurtki świetny, gumki w bokach i spodnie z troszeczkę wyższym stanem i fason może być taki prosty spodni, ale szeroki, o nawet te, które wcześniej przykładałam do tej niebieskiej kurtki też, zobaczcie, super by grały. Tu nawet kolorystycznie jest idealnie jakiś granatowy t-shirt albo z zakładkami zwężone do dołu albo mocno szerokie, też spódnica jeansowa, tak samo. Śliczna kurtka. No, Reserved mnie, powiem szczerze, tak troszkę pozytywnie zaskoczył tym razem. Jestem w Mango i od razu na wejściu jest żakiet, który już sobie wcześniej upatrzyłam i powiem Wam w sekrecie, myślę, że operator nie będzie tego słyszał. Zamówiłam go do zmierzenia.
Także pokażę Wam stylizację na pewno z tym żakietem. Teraz właśnie oglądam go na żywo, bo ten też zamówiłam do zmierzenia. Ale wiecie, zmierzę i dla Was tutaj. Będziecie szybciej widziały go niż ja. Będę miała go w domu. M-kę weźmiemy tą i tą jasną. Bo to też możemy nosić jako okrycie wierzchnie. One są grubsze, także spokojnie spełnią nam rolę takiego krótkiego żakiecika, płaszczyka. Tradycyjne prochowce. O, spójrzcie, tutaj w zielonym kolorze też styl tej takiej kurtki roboczej, jak ja na nie mówię. Do szerokich spodni ciekawie wygląda. Bardzo ładne garnitury. Jeśli ktoś szuka jasnego garnituru, to będzie wiskoza z dodatkami, bo tak czuję w dotyku. Tak, 90% wiskozy. Piękny garnitur. Tutaj też krótki trench z, no tu trzeba już wyraźnie powiedzieć, z plastiku. Fasony, które mierzyłam z tkaniny. Klasyczny, cienki żakiet, a w ogóle ładny garnitur, taki jak ktoś do pracy potrzebuje, z krótszą marynarką. Prochowiec, ale zobaczcie, zupełnie ma inny fason niż taki tradycyjny. Też taki powrót do lat 90. Ciekawy kolor, taki szałwiowy, zmierzę go. Zupełnie inny niż te tradycyjne. Taka długa płaszczonarzutka z kieszeniami, dosyć długie rękawy, więc do wywinięcia. Ale powiem Wam, że zamiennik takiego klasycznego płaszcza jak najbardziej jestem na tak. Tutaj jest, zaraz sprawdzę, do rozcięcia, bo jest szef techniczny i jest kontrafałda. Dobra długość, ale spodnie powinna mieć zdecydowanie dłuższe albo coś takiego, co będzie tylko delikatnie wychodzić spod tego płaszcza, bo jest za dużo tych na dole, zobaczcie, poziomych linii. Szałwiowy, modny kolor. Bardzo ciekawa propozycja. Ten płaszcz jest jeszcze w takim tradycyjnym, tręczowym kolorze, czyli takim piaskowym beżu i sprawdziłam skład 90% wiskozy, także naturalna tkanina. A tutaj coś jest z zamszu. Chyba tak, zamszowa kurtka, zmierzymy ją. Taki naturalny zamsz, mocno szarpany. Też bardzo ładny kolor. Jest też oliwka. Może tą oliwkę zmierzę tym razem. Wszędzie były beże. Szukam M-ki. Jako pierwszą mierzę tą zamszową kurtkę, bo jestem bardzo jej ciekawa. Jest dosyć, powiem Wam, miękka, ale mała rozmiarówka. Zobaczcie, mam M-kę na sobie i ona jest ciasna. Ramię jest niby dobre, ale tutaj powinien być większy luz. Dobry kolor, bo to jest taki kolor, który właśnie do wszystkich rudości przeszyć w tradycyjnych dżinsach dobrze wygląda. Krótka, fajny fason. Zobaczcie, jak zieleń fajnie z różem gra. To połączenie kolorów jest bardzo modne. Wielkość mi nie przeszkadza, ja lubię luźne rzeczy. No, przy LC jest dłuższy rękaw, ale zobaczcie, już inaczej leży z tyłu. Chociaż to nadal nie jest ta forma takiego rozszerzanego, krótkiego pudełeczka, tylko raczej prostej kurtki. I mimo wszystko widzę, że to jest tak szyte, że się wznosi na plecach, ale już jest lepiej. Jeśli nie chcemy takiej krótkiej parasolki, to taki prosty też jak najbardziej jest ok. Także mimo tego, że coś jest luźniejszego, obszerniejszego, nie zawsze możemy brać mniejszy rozmiar, raczej powinniśmy się trzymać swojego, bo wtedy ta forma tego ubrania jest po prostu dostosowana do rozmiaru. Zobaczcie, teraz mierzę ten żakiet, który pokazywałam Wam na wejściu. I to jest to.
Spójrzcie, jak pięknie wygląda z różową koszulą, z granatowymi jeansami i to jest to, o czym Wam mówiłam. Elegancka rzecz w połączeniu z jeansami, ze sportową koszulą, czy bardziej butami takimi sportowymi, zupełnie zmienia charakter. I taki żakiet na co dzień będę nosić właśnie tak jak teraz do jeansów, a jak będzie potrzeba, założę do eleganckiej sukienki, czy mocno szerokich spodni, na przykład jasnych, lub do jakiejś satynowej, na przykład spódnicy w różu. Także uniwersalność tych żakietów krótkich, a la chanelowskich, z tych grubych tkanin jest naprawdę nieoceniona i myślę, że już tylko się troszeczkę cieplej zrobi, można go nosić jako krótką kurtkę. A to ten drugi kolor. Tutaj będzie świetnie grał z tym modnym masełkowym żółtym, jeżeli na przykład jakiś top założę właśnie w tym kolorze, albo jakaś oliwka, ale do jeansów też wygląda świetnie. Ten jest już niezapinany, więc to jest forma takiego bardziej wdzianka, narzutki. Tamten jest grubszy, więc mówię, można go potraktować jako taką krótką kurtkę, a to już jest taki typowy żakiet, ale z szerokimi spodniami i dokładnie jak w tamtym, czy z sukienką, czy z jakimiś innymi eleganckimi rzeczami, beżami też można połączyć i wykorzystać na jakąś uroczystość, a z jeansami różnego fasonu na sportowo. Obydwa są świetne. Wszystkie szerokie spódnice beżowe, ta, która Wam się ostatnio z rolki podobała z Mojito, w połączeniu z tym żakietem będzie genialna. Jestem w tej chwili w H&M-ie i udało mi się z trudem, nie będę ukrywać, znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Jako pierwsze takie wdzianko, które możemy wykorzystać latem na przykład na jakieś topy na szelkach czy bluzki, ale możemy też założyć na taką tradycyjną koszulę, właśnie wyciągnąć kołnierzyk, spójrzcie, rękawy, mankiety i też potraktować to jako letnią kurteczkę z krótkim rękawem. Na elegancką sukienkę czasami czegoś potrzebujemy, też świetnie się to sprawdzi. A tutaj coś, co spodobało mi się od razu, mój ulubiony fason pikowania, a że wyrosłam ze swoich katan jeansowych, to powiem Wam, że to będzie świetna alternatywa, żeby właśnie zastąpić typową katanę jeansową. Odwija się granatem, bawełniana podszewka i takie rzeczy lubię. Spójrzcie. Świetna długość do jeansów, do koszul, t-shirtów, szerokich spódnic, sukienek. I z tym to chyba nawet wyjdę. Zobaczcie, tyle rzeczy mierzyłam, a to spodobało mi się najbardziej. Bawełniana podszewka, len i bawełna, czyli natura w 100%, duża marynara w formie męskiej, piaskowy beż, czyli świetny kolor pasujący do wszystkiego, bez rozcięcia, w sumie taki żakiet, płaszczyk, genialny, naprawdę. Jeśli lubicie takie rzeczy, taką klasykę troszeczkę w męskim wydaniu, to powiem Wam, zobaczcie jaka struktura jest fajna. Bardzo, bardzo fajny żakiet. Nie wiem, czy są do tego spodnie, ale sam w sobie do jeansów świetnie odszyty. Ma tutaj na całym przodzie klejonkę, czyli jest taki troszeczkę usztywniony, bardzo ładnie się układa. Ładnie wykończone klapki. Jak na sieciówkę, bardzo, bardzo dobry